Cześć! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dachem, czyli zobaczycie, w jaki sposób go wykonałem, wszystkie ozdoby, w jaki sposób są zamontowane, pokrycie gontem bitumicznym. Mam nadzieję, że tutaj żaden dekarz ani ścieśla nie będzie mnie ścigał za to, jak to jest zrobione. Robiłem to pierwszy raz, więc sami zobaczcie, jak to wyszło. Zapraszam na film. Krokwy są łączone za pomocą łączników ciesielskich 40×80. Taki sam wymiar ma w przekroju sama krokwa. Łączę z obu stron, nawiercając i wkręcając krótkie wkręty. Przesunąłem łączniki tak, żeby się wkręty nie spotykały wewnątrz tej krokwi. Płatwy są wiercone na takiej wysokości, aby 12 płyta później mogła być przykręcona z wierzchu i dzięki temu będę miał zlicowaną górną krawędź krokwi i tą płytę, którą przykręcę na tej płatwi. To jest potrzebne do układania naszego gontu papowego. Budując tą wędzarnię zapomniałem o tym, że powinienem wystawić dach poza obrys. I niestety musiałem tutaj dokręcić takie 15 cm przedłużki, ale na szczęście one są bardzo wytrzymałe, więc nic temu nie grozi. Dach się spiera na końcu tej przedłużki. Zakładamy dach na górę. Tak jak widzicie, on tutaj troszkę na początku nie leżał, ale niestety był skręcony, więc poprawiłem i teraz obrysowuję sobie wycięcia, które muszę zrobić, żeby dach siadł na naszych krokwach. Przykładałem linijkę, przedłużając tą krawędź boczną, a od góry dosłownie grubość linijki. Tak zostało obrysowane wszystkie nasze krokwie. Teraz wycinamy te kształty i zakładamy dach na wędzarnię. Przykręcałem każdą jedną krokiew. Trzeba uważać tylko przy środkowym elemencie, ponieważ można się wkręcić do środka wędzarni. Tutaj widzicie ocieplenie góry, o którym zapomniałem wcześniej, ale ociepliłem, przybiłem zwykłą płytę pliśniową. Nie było potrzeby jakiejś grubszej płyty dawać. Teraz dajemy sobie płytę OSB na wierzch, czyli to jest nasza podstawa pod gąt papowy. Uzupełniamy cały dach, tak żeby się wszystko w miarę zlicowało. Na szczycie też. A teraz przykręcam boazerię od dołu, czyli zabezpieczam wszystko, żeby nie było nigdzie wejścia, ani żadnych szczelin dla jakichś małych zwierzątek, które chciałoby się tam zadomowić. To samo robię od frontu, czyli to, co wystaje, muszę zabezpieczyć krótkimi elementami. Zabezpieczam też te wystające kawałki murłaty, jeśli można tak ją nazwać, która tutaj wystawała. Ona będzie cała zabudowana właśnie boazerią. O, tutaj widzicie właśnie zabudowę murłaty. Wszystko jest podocinane pod kątem, a później i tak będziemy tutaj montować narożniki na tych łączeniach. Tutaj mamy montaż podbitki z tyłu. Z przodu ta podbitka jeszcze będzie uzupełniona później w odcinku z elektryką o LEDy, które będą ją podświetlały. Tutaj mamy obróbki dekarskie wykonane przez mojego dekarza, czyli kawałki blachy przykręciłem dla ozdoby, a tutaj macie montaż falbanki. Falbanka jest docięta pod takim samym kątem jak krokwie. I czemu jest ta listewka służy na górze? To był dystans, ponieważ na górze kupiłem za krótką falbankę. Bo kupiłem falbankę 90, a trzeba było kupić 120 i niestety, ale brakło mi troszkę, bo nie zasłoniłaby mi wszystkiego. Więc dokręciłem później taką listewkę właśnie na te 30 mm szerokości. Obrobiłem promienie, dlatego żeby nasz gąt
się tam nie załamywał na ostrej krawędzi, więc tam jest zrobiony promień. Dzięki temu ładniej wykłada nam się na bok. Pierwszą warstwę gontu kładziemy odwrotnie, czyli tymi wypustkami do góry, tak żebyśmy na dole mieli gładką krawędź, którą wywiniemy sobie na dół, na listwę boczną. Dzięki temu będziemy mieć zakończenie, a woda będzie spływała idealnie pod tej listwie bocznej. Tutaj na tym krótkim kawałku nie zdjąłem sobie folii przed przytakerowaniem, ale już było za późno, więc za chwilę po prostu to zdejmę. Podgrzewam od dołu palnikiem i dociskam deską, tak żeby delikatnie załamać, a żeby nie pękło. Tu w dwóch miejscach sobie przytakerowałem ten gąd, żeby mi nie odstawał, ponieważ nie przykleiłem go na stałe, on jest luźny, a tak jak widzicie folię zerwałem, w tym miejscu wycinam, bo ta pierwsza warstwa nie będzie tutaj potrzebna. W tym miejscu nie chcę, żeby mi zachodziła na falbankę, a górę dociąłem tutaj ten skos i teraz będę podgrzewał ten kawałeczek, który zostanie właśnie wyłożony na tą deseczkę ozdobną. No i teraz musimy sobie rozmierzyć, jak ma leżeć nasz gąd. Pierwszy rząd, który właśnie tutaj układam, jest do końca dachu, czyli właściwie kończy się na zero z dachem, więc tutaj nie było problemu. I kolejne elementy, które będziemy robić, musimy sobie już rozmierzyć, o ile centymetrów przesuwamy kolejne warstwy do góry. W moim przypadku było to co 13 cm, ponieważ ten ząbek, który tutaj jest, tak jakby jedna część tego miała około 16. Tak rozmierzyłem dach, żeby odległość pomiędzy każdą warstwą była taka sama, a ostatnia warstwa przechodziła na drugą stronę. Dzięki czemu montując później gąsiory, woda zawsze będzie nam spływała w dół, nie będzie miała możliwości podcieknięcia. Więc rozmierzam sobie odległości, rysuję teraz wszystkie linie, tak jak być powinny. Ostatnia linia oczywiście, jak widzieliście, jest na szczycie, więc tam nawet nie rysuję i montuję. Z przodu tutaj, tak jak widzicie, zostawiam sobie wartość domyślną, jaką chcecie. Mi chodziło o to, żebym mógł wywinąć tą część na tą ozdobną właśnie deskę, dzięki czemu mam front zabezpieczony. Powinnoś to zrobić troszkę inaczej, ponieważ powinniście dać od tej strony cały kawałek właśnie papy lub tego gontu i dopiero nakładać na wierzch do zera, czyli licować do samego końca. Ja wywijałem, wyszło trochę dziwnie, ponieważ te warstwy zaczęły na siebie nakładać. Nie zawsze jesteśmy w stanie idealnie równo wymierzyć, dlatego powychodziły takie grube zakłady. Oczywiście rozmierzając gąd, układamy go w ten sposób, że te wycięcia są na połowie szerokości tej dolnej części, czyli na zakładkę to robimy, żeby woda nie miała możliwości podciekania gdzieś na tych łączeniach. Tutaj zaznaczam sobie ołówkiem ostatni poziom, czyli już tak naprawdę dół, gdzie ma leżeć. Tego nie będzie widać na filmie, ale ja miałem możliwość zobaczenia i to było najważniejsze, czyli układam. Oczywiście patrzymy, czy te zęby w dolnej i w górnej warstwie się skrywają ze sobą. Tutaj może to nie wygląda tak na tym filmie, ale one się pokrywają. Przy ostatniej warstwie z drugiej strony podgrzałem sobie delikatnie tą papę, żeby ona się wyłożyła. Ona nie jest przyflamowana, czyli nie jest przygrzana, tylko jest po prostu podgrzana, żeby się ułożyła. Niestety temperatura, w jakiej układałem, to było około 10 stopni, dlatego też ona nie była taka elastyczna, nie chciała się poddawać. Najlepiej jest to robić, kiedy jest ciepło, wtedy jest elastyczna i fajnie się układa. Tutaj widzieliście, przeciąłem narożnik i zagiąłem te kątowniki. Z drugiej strony robię to samo, ale nie będę Wam już to chyba pokazywał, bo zanudziłbym Was tutaj na śmierć. Dlatego zajmiemy się teraz przygotowaniem samych gąsiorów. Gąsiory są wykonane z tego samego materiału, czyli z odpadów, które mi gdzieś zostały. Wycinam takie trapezy, czyli górna część zostaje, w takim samym wymiarze dół po prostu wycinam pod kątem
żeby nie wystawał spod tego poprzedniego kawałka. Tutaj rozmierzam sobie, co ile chcę mieć taki gąsior. Na pewno nie mniej oczywiście niż wysokość tego naszego wcięcia. Rozmierzyłem sobie tutaj, gdzie będzie połowa szerokości tego naszego kawałka. Zaznaczyłem sobie sznurkiem murarskim linię, czyli dokąd mam układać. I teraz rozmierzam sobie, co ile układać taki jeden kawałek. Takeruję w tym miejscu, czyli gdzie już mam stożek. Dzięki temu kolejny kawałek, który przyjdzie, pokryje mi te zszywki i nie będzie ich widać. Takich elementów jest chyba u mnie 9, więc w ten sposób układałem wszystkie do samego końca. Na samym końcu oczywiście ostatni musi być skrócony, tak żeby nie wystawał poza dach. Nie ma tutaj większej filozofii w całym procesie układania tego gontu. Trzeba tylko zwracać uwagę na położenie i na te linie, żeby one się zgrywały ze sobą, żeby to jakoś później wyglądało dla oka. W tej chwili tutaj macie to, z drugiej strony będzie podgrzane, wywinięte i zatakerowane, ale nie będę Wam to pokazał wszystkiego, tylko pokażę Wam ostatni kawałek, czyli kończymy ten kawałeczek i przenosimy się na drugą stronę. Można cały dach oczywiście podgrzewać i flemować, ale nie wiem, czy jest taka potrzeba. Jeżeli oczywiście nie będzie stała cały czas na polu ta wędzarnia, tylko jest to taki, powiedzmy, dodatek, czyli ochrona przed małym deszczem, to jest to wystarczające. Jeżeli byście chcieli zrobić to profesjonalnie i tak solidnie, to na pewno trzeba by najpierw położyć papę na całości z wywinięciem i dopiero później kłaść ten gąb. Tak jak widzicie, tutaj ostatni kawałek już nie mam jak możliwości przetakerowania, więc podgrzewam go i przyklejam do reszty dachu. I zostało nam same zwieńczenie dachu. Ja tutaj zamontowałem taką ozdobę, ponieważ kupiłem ją, żeby mieć darmową wysyłkę. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że nie ma tutaj strasznych błędów. Jeżeli coś, to mnie poprawicie albo napiszecie w komentarzach, co jest nie tak. Przyznam się, że nie brałem pod uwagę obliczeń dotyczących naporu śniegu ani wiatru na ten dach, ale mam nadzieję, że natura go nie doświadczy w ten sposób, bo będę się starał, żeby ta wędzarnia była raczej schowana niż narażona cały czas na warunki atmosferyczne. Więc dziękuję Ci za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, dzięki temu dostaniecie informacje o kolejnych filmikach. A w kolejnym odcinku zajmiemy się drzwiami. Dzięki za oglądanie. Cześć!